Nazywam się Mirka, jestem z Polski, mój mąż Henry. Razem prowadzimy szkołę w Kenii na obrzeżach Mombasy. Zaczęliśmy ten projekt w 2014. Wcześniej razem byliśmy na misji w Ugandzie, tam spędziliśmy prawie 2 lata. Zanim Bóg nas powołał tutaj do Kenii, skąd pochodzi właśnie Henry. Henry urodził się tutaj w tym miejscu. Jest to wioska położona około 60 km od Mombasy. Zaczęliśmy od praktycznie niczego. Zarejestrowaliśmy fundację tutaj w 2015 i tak z Bożą pomocą dzisiaj mamy 3 klasy przedszkolne, mamy 6 klas szkoły podstawowej i zaczynamy właśnie gimnazjum. Mamy pod naszą opieką około 200 dzieci. Teraz idziemy do starszaków, czyli to są takie 5-6-latki. To jest ostatnia klasa przedszkolna. Jak rok szkolny się skończy w grudniu, to dzieci w styczniu pójdą do klasy pierwszej. Tutaj mamy ich, dzisiaj nie wszystkie są obecne. Nasza nauczycielka, po polsku pani Kasia, czyli po angielsku teacher Katrin. Yes, we are doing an exam today. As you can see, the children are doing an exam. We are doing environment, creative arts paper. As you can see, they are coloring. They are writing some letters. Yes. Some pattern. They have written pattern, and now they are coloring. This teacher is very creative, is very, as you can see on the walls, she has so many ideas to introduce to children, and she is our pillar in this class, in this small school exactly. Peter, do your work. How many are in total here? 17. 17, yes. I have 17 students. Leslie, do your work. Color here. Have you finished? Jesteśmy teraz w klasie pierwszej. Dzieci piszą egzaminy. Już kolejny dzień. Właśnie zaczęły się egzaminy wczoraj. Jennifer. Tu jest nasza Jennifer. Tu jest nasz Ashley. Nasza Ilma. Writing Swahili. Dzieci piszą Swahili. Nasz teacher Patryk, który był u nas w zeszłym roku chyba przez 2 semestry, potem odszedł, teraz znowu wrócił do nas. Maybe you can introduce yourself. Okay, teacher Patrick Litau. I'm handling grade 1 and we are now sitting for an exam. We are doing a Swahili exam. Thank you. Nie chcemy tutaj za dużo przeszkadzać, bo rozpraszamy dzieciaki. Także nie będziemy wchodzili do każdej klasy, bo właściwie każda klasa pisze, ma test, papiery mają rozdane, także nie będziemy wchodzić wszędzie. Naszym celem jest nie tylko niesienie pomocy najuboższym, ale też przyprowadzenie tych ludzi tutaj do Jezusa. I to miejsce, gdzie ludzie żyją bez świadomości Ewangelii, nie znają Ewangelii, żyją z dala od Boga, praktykują szamaństwo, jest duży procent pijaństwa, dużo rodzin wielodzietnych, nie ma
faktycznie teraz jest sezon deszczowy, ale obecnie tych deszczy nie ma, jest ciężko nawet z jedzeniem, bo nie ma co uprawiać, nie ma jak uprawiać, nie ma wody, nie ma deszczu. Dziękujemy wszystkim ludziom, którzy stoją z nami tutaj, modlą się i wspierają nas. Właściwie dzięki Wam i dzięki Bogu, który porusza ludzkie serca, które jesteśmy, funkcjonujemy. Naszą wieżę to jest miejsce, gdzie nocują nauczyciele, nie wszyscy, ale ci, do których mamy accommodation. Na górze jest też tank, zbiornik wodny, do którego wodę ze studni pompujemy i później rozdzielamy do tych mniejszych zbiorników, które stoją na dole, na ziemi. W tyle widać klasę 7, jest za tą działką tutaj, gdzie jest główna szkoła. Za klasą 7 będzie klasa 8. Będzie to też przerobione na gimnazjum, bo teraz zmieniono system nauczania, podobnie jak było wcześniej w Polsce. I teraz klasa 6, która jest obecna, już nie będzie kontynuowała klasy 7, tylko będzie to pierwsza gimnazjum. Nie wiem, czy widać w tyle, tam kilka rodziców pracuje, kończymy płot, żeby było bezpieczniej, bo tam z tyłu jest dużo buszu. Mieliśmy też okres, że dużo było snake'ów, węży u nas na terenie. In our school, there are 23, one is absent. Okay, we will start our lesson. Okay, it's time for language. It's time for? And in language we learn sound. We learn what? Okay, stand up, stand up. Okay, listen to me. I do as you do. Sawa sawa? Do as I do. Do as I do. Jesteśmy teraz w bibliotece. Biblioteka istnieje w sumie niedługo, bo właściwie niecały rok. Też udało się ją postawić dzięki pomocy właśnie ludzi, braci i siostry w Chrystusie z Białegostoku. Na dzień dzisiejszy mamy niewiele książek. Książki są tutaj drogie. Jakby ktoś miał w Polsce jakieś książki do przekazania, do wysłania, angielskie oczywiście, to bylibyśmy wdzięczni. Jak tu widać, na ścianie jest też miejsce na kolejny regał. Tam póki co chcemy zapełnić jeden regał, potem dostawimy kolejny. Tutaj studenci, uczniowie przychodzą właśnie w swoim wolnym czasie. Też jest plan dla każdej klasy, kiedy dana klasa przychodzi na czytanie, korzysta właśnie z biblioteki. Nasza pani bibliotekarka Jamila, która tutaj obsługuje i trzyma porządek. Mamy tutaj kilka nagród dla uczniów. Nasza tutaj pani bibliotekarka zorganizowała konkurs dla za najlepsze wypracowanie. Tutaj kilka już jest wywieszonych. Temat dowolny i pani Magda, która tutaj jest naszą asystentką, później za parę tygodni sprawdzi i wybierze 4 kroniki. Mamy 4 najlepsze wypracowania i one zostaną nagrodzone.